Hard2Beat. Cześć, jesteśmy w prawdopodobnie 7. odcinku podcastu Hard2Beat. Jak zwykle spotykamy się nie bez przyczyny. Dzisiaj jest z nami jedna z założycielek spółki Picralida, Joanna Lipner, z którą porozmawiamy o tym, czym Picralida się zajmuje, a spotykamy się też między innymi dlatego, że niedawno zainwestowaliśmy w Picralidę. Zacznijmy może od tego, czym Picralida się zajmuje. W Picralida pracujemy przede wszystkim nad rozwojem innowacyjnych leków i naszym celem obecnie jest praca i koncentrujemy się na tym, aby rozwijać nowe terapie w 2 wskazaniach terapeutycznych. Jedno z nich to neuroprotekcja i pracujemy nad lekiem dla pacjentów po udarach i pacjentów po urazach mózgu, a drugi obszar, nieco egzotyczny, to nowe terapie dedykowane terapii pacjentów po ukorzeniach jadowitych węży. Jesteśmy po badaniu klinicznym fazy pierwszej, przygotowujemy się do 2 badań klinicznych fazy drugiej i w 2027 roku planujemy rozpoczęcie badania klinicznego na osobach po udarach, a także na osobach, które doświadczyły ukąszenia jadowitych węży. To, co jest również bardzo ciekawe, to to, że pracujemy nad rozwojem leku weterynaryjnego, który również ma być dedykowany terapii ukąszeń jadowitych węży. Więc nasz fokus to praca nad rozwojem innowacyjnych leków. Natomiast zakładając Picralida, zdecydowaliśmy się rozwijać firmę w oparciu o hybrydowy biznes model i też jednym z obszarów naszej działalności to jest opracowywanie formulacji leków dla klientów, co pozwala nam i rozwijać nasze doświadczenia, ale także często skutkuje bardzo fajnymi współpracami, relacjami biznesowymi. Okej, to brzmi na bardzo zaawansowaną działalność na wielu polach, ale zacznijmy może od udaru, o którym powiedziałaś. Jak dzisiaj wygląda leczenie udaru? Co w nim nie działa i jaki jest powód, dla którego akurat na udarze się koncentrujecie? Może powiem tak ogólnie. Mamy tysiące różnych chorób i dla wielu z nich są dostępne terapie, dla niektórych w ogóle nie są dostępne terapie i często nawet jeżeli jakąś terapia jest stosowana, to ona ma różnego rodzaju ograniczenia, skutki uboczne. Obecnie, jeżeli dana osoba doznaje udaru, to jeżeli trafi odpowiednio szybko do szpitala, to może liczyć na to, że dostanie terapię, która polega na usunięciu albo rozpuszczeniu skrzepu. Natomiast udar uruchamia różnego rodzaju zmiany w mózgu i nie ma żadnego leku, który chroniłby tkankę mózgową i neurony przed degradacją. Stąd nasz lek, nad którym pracujemy, będzie dedykowany do tego, aby wzmacniać obecne podejście terapeutyczne i osoba, która będzie dostawała właśnie terapię trombolityczną czy trombektomię, to będzie mogła liczyć na dodatkowy lek. Dodatkowo te obecnie stosowane terapie, które są dedykowane dla pacjentów z udarami niedokrwiennymi, one są ograniczone dla pacjentów, którzy dotrą do szpitala w określonym czasie, bo nie można już liczyć na dostanie takiej terapii, jeżeli trafimy do szpitala po 4-6 godzinach po udarze. W przypadku pacjentów, którzy doznają udarów krwotocznych, to są zdecydowanie gorzej rokujące udary. Tam w zasadzie nie ma żadnych opcji terapeutycznych, tylko pacjentów się stabilizuje, stara się obniżyć ciśnienie krwi, obniżyć ciśnienie w mózgu i czekamy, jak organizm sam sobie poradzi. Także nasza propozycja to jest lek, który będzie hamował działania enzymów, których poziom wzrasta w mózgu i które mają bardzo niekorzystne działanie na pacjentów i dzięki temu będziemy zwiększali szanse na to, aby pacjenci szybciej dochodzili do siebie, mieli szybszą rekonwalescencję, szybszą rehabilitację, no i też, aby ten skutek udaru był mniejszy, żeby pacjenci lepiej rokowali. Powiedziałeś o enzymach, które pojawiają się w mózgu i chciałbym trochę ten temat pociągnąć w tym sensie, że moje kolejne pytanie to jest, co dzieje się z mózgiem w sytuacji, w której dochodzi do udaru i dlaczego to jest taka powszechna wiedza, że w przypadku udaru liczy się każda minuta. Z czego to wynika, że liczy się każda minuta w przypadku udaru? Głównie z tego, że udar następuje wtedy, kiedy pojawia się skrzep w naczyniach krwionośnych w mózgu, który powoduje, że blokowany jest dostęp krwi do różnych obszarów mózgu. I obszar mózgu, który nie ma tego dopływu krwi
udar niedokrwienny powoduje, że obszary mózgu są niezaopatrywane w krew, czyli w tlen, czyli w składniki odżywcze i dochodzi do stopniowego obumierania mózgu. Dlatego po udarze bardzo ważne jest to, żeby szybko trafić pod opiekę lekarza do szpitala, żeby jak najszybciej można było usunąć skrzep. I to się robi właśnie poprzez albo rozpuszczenie skrzepu, przez podanie plazminogenu, albo poprzez mechaniczne jego usunięcie. I im szybciej ten skrzep, im szybciej tą niedrożność naczyń usuniemy, tym szybciej krew dopływa do danego obszaru i tym mniejsze są zniszczenia. Natomiast w przypadku udarów mózgu, czy też ten obszar, który nas interesuje, czyli urazy fizyczne mózgu, po takim zdarzeniu następuje do coraz większego podnoszenia stężenia enzymów MMP w mózgu. I te enzymy to są enzymy, które uczestniczą w różnego rodzaju procesach niszczenia i budowania tkanek. I w chwili, gdy ich to stężenie wzrasta, to one mają destruktywny wpływ między innymi na barierę krew-mózg. I oprócz tego, że mamy niedokrwienie, to mamy jeszcze czasowy wzrost, wysoki wzrost stężenia tych enzymów, które dalej niekorzystnie działają i powodują różnego rodzaju degradacje. I my naszym lekiem nie będziemy wpływali w żaden sposób na skrzep, natomiast będziemy hamowali tą niepożądaną, nadmierną aktywność enzymów, które skutkują dalszymi niepożądanymi zmianami w mózgu. I również ten nasz lek będzie dedykowany do tego, żeby podawać go po udarze, no i ograniczyć te szkodliwe działania. Mhm. Może do tych uszkodzeń mózgu, do których dochodzi w wyniku na przykład wybuchu, no to jeszcze dojdziemy, bo mam przewidzianą w dzisiejszej agendzie taką część dotyczącą tego takiego segmentu dualizmu waszej działalności. Natomiast w tym opisie działalności, który przedstawiłaś na początku, pojawiły się też węże i te węże z naszej polskiej perspektywy, no to brzmią dość egzotycznie w takim sensie, że zakładam, że dochodzi u nas do ukąszeń przez jadowite węże, natomiast to nie jest taka skala jak na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, czy nie wiem, w Azji. Natomiast zastanawiam się, jak duży jest to problem. To znaczy, no, tak jak powiedziałem, z naszej perspektywy to jest egzotyczne, natomiast są kraje, w których jest to poważny problem. Natomiast jaka jest skala tego problemu? Według statystyk, które są podawane na przykład przez WHO, to jest około 5 milionów przypadków ukąszeń przez jadowite węże. Natomiast według naszej wiedzy, rozmów, tego co czytamy, to jest niedoszacowane, bo wiele z tych przypadków nie jest rejestrowanych, dlatego że do ukąszeń dochodzi w różnych regionach świata, również w tych regionach gorzej skomunikowanych, uboższych. Także problem jest duży i również bardzo poważny jest skutek takich ukąszeń, dlatego że wiele osób umiera, a wiele osób staje się trwale niepełnosprawnymi. To, jakie będą rokowania po ukąszeniu, zależy od tego, jaki wąż nas, szczerze mówiąc, ugryzie, bo tak jak sam powiedziałeś, ukąszenia węży europejskich są mniej śmiertelne, mniej niebezpieczne niż na przykład ukąszenia węży amerykańskich. Chociaż ukąszenie przez taką żmiję zygzakowatą, którą można spotkać w Bieszczadach, również może mieć negatywny efekt na funkcjonowanie, może odcisnąć trwały skutek na zdrowiu danej osoby. Natomiast w wielu regionach świata te ukąszenia są bardzo poważne i jeżeli znów nie zareagujemy szybko, nie zostanie zastosowane odpowiednie leczenie, to dana osoba może umrzeć, a nawet jeżeli zastosujemy odpowiednie leczenie, to dana osoba może być trwale niepełnosprawna przez dalszą część swojego życia. My pracujemy nad terapią, która będzie dedykowana pacjentom, którzy doznają ukąszenia przez węże z rodziny żmijowatych. Ich jady mają takie właściwości, że po dostaniu się do organizmu zaburzają procesy krzepnięcia, niszczą tkanki, więc po takim ukąszeniu rozwijają się naprawdę bardzo rozległe krwiaki, które mogą przeradzać się w takie zmiany martwicze. W Stanach Zjednoczonych, gdzie za ukąszenia w większości odpowiadają grzechotniki, które też należą do rodziny żmijowatych,
te ukąszenia, osoby mają dostęp do surowic, do takiego standard of care, zwykle też trafiają pod opiekę lekarzy relatywnie szybko, natomiast nawet w Stanach, gdzie nie ma problemu z dostępem do dobrego leczenia, szacuje się, że tylko 40% osób dochodzi do pełnego zdrowia po takim ukąszeniu. I główne ograniczenie w terapii skutecznej tego typu zjawisk jest właśnie to, że trzeba dotrzeć do szpitala, a te toksyny działają agresywnie. I znów tutaj naszą propozycją jest terapia, którą będzie można podać w warunkach przedszpitalnych. Tabletka, którą będzie można mieć w plecaku, w apteczce, można ją przyjąć, żeby ograniczyć aktywność tych enzymów i nadal udać się do szpitala. Dopiero badania, które będziemy prowadzili, pokażą, jak bardzo nasza terapia może pomóc i czy w jakim stopniu może ograniczyć nawet potrzebę stosowania surowic. Wszystko zobaczymy. Rozumiem, że przez to, że surowica musi być przechowywana w określonych warunkach i tak dalej, no nie ma możliwości, żeby ją podać w takich warunkach polowych na zasadzie, że ugryzł mnie wąż, a ja mam przy sobie surowicę, więc sobie ją podam. To rozumiem, że to jest praktycznie niemożliwe. Tutaj tak, stabilność i konieczność przechowywania surowicy w takich kontrolowanych warunkach, najczęściej w obniżonych warunkach, to jest jedna rzecz. Ale dużo poważniejszą sprawą jest to, że surowicę trzeba podać drogą dożylną. I tak jak mamy EpiPen z adrenaliną, to myślę, że każdy z nas w trudnej sytuacji jakoś tam się zmusi i wykona autozastrzyk w mięsień uda. Natomiast w przypadku surowicy trzeba wkłuć igłą do żyły i podać do żyły. To trzeba umieć zrobić. Dodatkowo surowice to są produkty odzwierzęce i podanie takiej surowicy osobie po ukąszeniu może spowodować szok anafilaktyczny. I żeby przeżyć szok anafilaktyczny, no to trzeba być w warunkach szpitalnych. Więc jest kilka różnych rzeczy, które powodują, że obecnie skuteczne leczenie można zacząć dopiero w szpitalu, no i po ukąszeniu trzeba się do niego dostać. Jeżeli jesteśmy w domu czy w ogródku domu znajdującego się w Arizonie, no to dotrzemy do tego szpitala stosunkowo szybko. Natomiast jeżeli wybierzemy się gdzieś na jakąś wycieczkę w góry, jesteśmy w terenie, wyjedziemy na wakacje, no to takiej możliwości nie ma. Tak samo ludzie, którzy mieszkają w różnych obszarach odległych, w Brazylii, w Meksyku, w Afryce, w Azji, często są oddaleni od ośrodków ochrony zdrowia dobry kawałek drogi i szanse na przeżycie i nie zostanie osobą niepełnosprawną to naprawdę spadają. Rozumiem. Bo tak w taki sposób, znaczy tak jak ty to przedstawiasz, mamy udar i mamy ukąszenia węży i one są bardzo daleko od siebie. To znaczy oczywiście następstwo może być podobne, no bo to może być śmierć albo trwała niepełnosprawność. Natomiast tak na pierwszy rzut oka można by było powiedzieć, że to są problemy, które leżą od siebie bardzo daleko. I zastanawiam się, co je łączy. Łączy je biologia. I teraz Marimastat, można powiedzieć. W przypadku urazów, udarów, takie zdarzenie wywołuje wzrost stężenia enzymów MMP w mózgu i to one napędzają różnego rodzaju wtórne, niepożądane procesy. I tak się składa, że struktura tych enzymów, które w organizmie ludzkim odpowiadają za te następstwa, jest bardzo zbliżona do enzymów, które występują w jadach węży. I my zaczęliśmy nasze badania, prace badawczo-rozwojowe i naszym pierwszym zainteresowaniem były sprawy neurologiczne, udary, uszkodzenia mózgu. Natomiast dowiedzieliśmy się, nasze studia literaturowe wskazały na to, że właśnie Marimastat też może być inhibitorem enzymów, które występują w jadach węży i bardzo mocno zainteresowaliśmy się tym obszarem. I tak jak mówisz, udary to jest przypadek, który jest bardzo powszechny. To druga przyczyna śmierci osób dorosłych, bardzo poważna przyczyna niepełnosprawności osób dorosłych na całym świecie. Natomiast ukąszenia jadowitych węży są na drugim biegunie. To jest choroba, która ma status choroby rzadkiej, więc jest wiele różnic, ale ten mechanizm działania, choć wydaje się, że to nieprawdopodobne, to jest naprawdę bardzo zbliżony, bo te enzymy w mózgu i w jadzie są bardzo podobne. To centrum aktywne jest bardzo podobne, a Marimastat jest inhibitorem, który ma bardzo szerokie spektrum działania
i hamuje aktywność i tych enzymów w organizmie człowieka, i tych enzymów, które dostają się do organizmu człowieka w chwili, gdy następuje ukąszenie, wstrzyknięcie jadu. Doszliśmy w naszej rozmowie do marimastatu, czyli cząsteczki, która pewnie często będzie przywoływana teraz, znaczy będzie przywoływana w kontekście pikralidy, natomiast też będzie często przywoływana w tej części naszej rozmowy. I powiedziałaś takie zdanie, że opieraliście się na badaniach na cząsteczce marimastatu i to już trochę sugeruje, że to nie jest nowa cząsteczka. Czy mogłabyś przybliżyć, jaka jest historia marimastatu jako cząsteczki i dlaczego poszliście trochę inną drogą niż standardowo idą firmy biotechnologiczne, które pracują nad lekami, czyli nie opracowujecie całkiem nowej cząsteczki, tylko bazujecie na tym, co już zostało wynalezione i trochę więcej o tej strategii rediscovery. Marimastat był odkryty ponad 20 lat temu, odkryty i rozwijany przez taką brytyjską firmę British Biotech i oni rozwijali Marimastat jako lek dedykowany dla pacjentów onkologicznych. Taka terapia zakładała podawanie tego leku przez dłuższy okres czasu i British Biotech doszedł do etapu już prowadzenia badań klinicznych fazy 3. Oni w swoich badaniach widzieli tylko sygnały aktywności, natomiast też podanie marimastatu przez dłuższy okres czasu powodowało, że u pacjentów rozwijały się efekty uboczne, które były związane z takimi odczuciami bólowymi. Te efekty uboczne były całkowicie odwracalne po odstawieniu leku, natomiast były one na tyle nieprzyjemne, że pacjenci rezygnowali z uczestnictwa w badaniu, ale też nie można było podnosić zbyt wysoko dawki leku. Czyli tak obrazowo ból był tak silny, że pacjent zamiast przyjmować marimastat wolał po prostu umrzeć na nowotwór. No, to sprowadzamy to chyba tak bardzo brutalnie, ale jasne. Tak, pacjenci odmawiali przyjmowania marimastatu dłużej, bo te efekty po prostu były bardzo mocno nieprzyjemne, bo to były różnego rodzaju zmiany, które powodowały dolegliwości bólowe, jak pacjent się poruszał, podnosił ręce. Natomiast marimastat jest bardzo ciekawą cząsteczką. Oprócz tego, że jest aktywnym inhibitorem, to również ma bardzo dobre właściwości farmaceutyczne. Dobrze się wchłania, dobrze przenika przez różnego rodzaju bariery w organizmie, łącznie z tym, że przenika przez barierę krew-mózg i można wprowadzić marimastat do mózgu, żeby działał w tych tkankach. Natomiast i my podeszliśmy do tego w ten sposób, że mamy ciekawą cząsteczkę, która ma bardzo dobry profil bezpieczeństwa, bo podawanie marimastatu przez okres tygodnia nie powoduje żadnych efektów bólowych. Jest to związek aktywny, można osiągnąć wysokie stężenia w krwiobiegu. I popatrzyliśmy na to w ten sposób, że warto popatrzeć na inne możliwe zastosowania tej cząsteczki. Też na początku jak zaczynaliśmy pikralidę, rozmawialiśmy z profesorem Kaczmarkiem, który prowadził badania nad wykorzystaniem marimastatu w innych wskazaniach terapeutycznych. On koncentrował się tutaj konkretnie na właśnie zastosowaniu inhibitora MMP i możliwości jego zastosowania przy blokowaniu rozwoju padaczki pourazowej i poudarowej. Nas bardzo ten obszar zainteresował i wydaje mi się, że właśnie to jest najbardziej kluczowe, że możemy różnego rodzaju ciekawe cząsteczki, aktywne, o dobrych właściwościach, rozwijać w innych wskazaniach, gdzie właśnie można dobrać i zastosować je przy innym schemacie dawkowania. I właśnie aktywny marimastat, który ma ograniczenia, nie może być podawany przez długi okres czasu, dopasowujemy teraz do wskazań, gdzie marimastat odegra rolę, ma potencjał terapeutyczny, natomiast będziemy go dawkowali tak przez krótki okres czasu. W przypadku kąszeń węży, udaru będziemy podawali marimastat przez okres tygodnia, aby osiągnąć ten pożądany efekt terapeutyczny. I to nasze podejście nazywamy podejściem rediscovery, dlatego że jest to ponowne odkrycie znanej cząsteczki, natomiast dużą przewagą i ważnym elementem jest to, że marimastat nigdy nie został wprowadzony do praktyki klinicznej, więc tutaj też mamy możliwość zabezpieczenia IP i korzystania z różnego rodzaju też zabezpieczeń, jak i wynikających z prawa farmaceutycznego. A jak wygląda w takim przypadku zabezpieczenie IP? To znaczy pracujecie nad cząsteczką, którą wymyślił ktoś inny. Rozumiem, że ona była
przedmiotem ochrony patentowej albo, nie wiem, jakichś zgłoszeń czy czegoś podobnego, tylko było to na tyle dawno, że prawdopodobnie to już zdążyło wygasnąć. To znaczy tak wnioskuję na podstawie tego okresu, o którym powiedziałaś. I jeżeli wy teraz pracujecie nad wykorzystaniem Marimastatu, to macie zdolność do patentowania tego, co sami odkryjecie na tej podstawie? W naszym przypadku prowadzimy teraz procesy patentowe, gdzie blokujemy, chronimy możliwość zastosowania Marimastatu w niektórych jednostkach chorobowych. Z drugiej strony opracowaliśmy proces wytwarzania Marimastatu i w tym obszarze również złożyliśmy zgłoszenia. Ważnym elementem zabezpieczenia patentowego są również patenty polimorficzne i blokowanie możliwości zastosowania różnych form krystalicznych Marimastatu w produktach farmaceutycznych. Działamy również na polu zabezpieczania formulacji produktów leczniczych, które rozwijamy. Ważnym elementem w naszej strategii jest również to, że rozwijamy lek na chorobę rzadką i dla zastosowania Marimastatu w terapii ukąszeń jadowitych węży, zarówno po stronie ludzkiej, jak i weterynaryjnej, będziemy teraz aplikowali o przyznanie statusów choroby sierocej i będziemy tutaj rozmawiali w pierwszym kroku z amerykańskim FDA i uzyskanie takiego statusu również daje dodatkową ochronę, bo wtedy dzięki takiemu statusowi możemy dostać aż 7-letnią wyłączność rynkową na produkt. Więc działamy tutaj kilkutorowo. Od strony patentowej, od strony właśnie ochrony wynikającej z prawa farmaceutycznego i cały czas tutaj pracujemy, żeby wzmacniać tą naszą ochronę IP. Powiedzieliśmy sobie o Marimastacie, w sensie skąd się wziął i jaka jest jego historia, jak wyglądał w przypadku leczenia, w przypadku prób leczenia nowotworów, natomiast jak działa w przypadku udaru i w przypadku ukąszenia węży, to znaczy co robi ten Marimastat, że na nim opieracie, że planujecie na nim oprzeć leki? Mamy całe portfolio wyników badań przedklinicznych, to są badania, modele in vivo, czyli zwierzęce modele jednostek chorobowych i w tego typu modelach testuje się potencjał terapeutyczny zastosowania danego leku. My testowaliśmy Marimastat w modelach udarowych, w modelach urazu mózgu i widzimy tutaj jednoznacznie, że Marimastat ma potencjał jako lek. I tak jak o tym rozmawialiśmy, Marimastat będzie działał przez to, że będzie hamował nadmierny, niepożądany wzrost aktywności enzymów, które pojawiają się właśnie, ten wzrost jest wywoływany przez takie zdarzenia jak uraz czy udar. Natomiast w przypadku ukąszeń wężnych również prowadziliśmy i nadal prowadzimy różnego rodzaju eksperymenty, właśnie takie zwierzęce modele jednostek chorobowych i tam również widzimy bardzo mocną odpowiedź. Zwierzęta, które dostają śmiertelne dawki jadów, umierają zwykle w czasie pół godziny, godziny, natomiast zwierzęta, które dostają Marimastat, przeżywają bardzo wiele godzin. Nawet udało nam się uchwycić w tym bardzo skomplikowanym modelu dawkozależność i w wielu przypadkach zwierzęta przeżywają ponad 12 godzin od podania jadu i ich kondycja jest bardzo dobra. Także mamy tutaj różnicę między śmiercią a przeżywaniem zwierząt. Także te wyniki badań przedklinicznych wskazują, że tutaj jest mocny scientific rationale, że Marimastat działa w taki sposób, jak zakładamy. Tak, to jeszcze w kontekście Marimastatu i tej strategii Rediscovery, którą przyjęliście, to jest to pytanie bardziej istotne już pewnie z perspektywy inwestora, natomiast my też jak patrzyliśmy na Picrelidę w momencie, w którym podejmowaliśmy decyzję inwestycyjną, to też kierowaliśmy się tym, że w związku z tą strategią Rediscovery poziom ryzyka inwestycyjnego w porównaniu do takiego typowego startupu biotechnologicznego, który zamierza pracować nad lekiem, jest niższy. Gdybyś mogła rozwinąć tą tezę. No my też w Picrelida startowaliśmy z etapu zaawansowanego, bo
naszym celem nie było odkrywanie nowych cząsteczek, tylko chcieliśmy zastartować z momentu, gdzie mamy kandydata klinicznego, którego będziemy przygotowywali do badania klinicznego i będziemy kontynuować dalszy rozwój kliniczny na populacjach pacjentów. Więc my, można powiedzieć, przeskoczyliśmy cały ten obszar drug discovery, kiedy syntetyzuje się setki związków, testuje się na komórkach, na enzymach i w modelach in vivo. My mieliśmy wytypowany marimastat jako kandydata klinicznego, dysponowaliśmy pakietem badań przedklinicznych, które wskazywały, że marimastat ma potencjał terapeutyczny, znaliśmy to scientific rationale i przygotowywaliśmy się do badania klinicznego fazy pierwszej. Oczywiście musieliśmy wykonać całą masę prac, bo marimastatu nie można kupić w jakości pozwalających na przeprowadzenie badania klinicznego, więc opracowaliśmy proces wytwarzania, formulację, zrobiliśmy cały pakiet badań przedklinicznych, w końcu też badanie kliniczne, ale mając dostęp do danych literaturowych, widzieliśmy też, że ryzyko niepowodzenia jest niskie, dlatego że już ta wiedza o profilu toksykologicznym marimastatu była dość dobrze poznana i część tych danych była dostępna nawet w domenie publicznej, więc po pierwsze mogliśmy zastartować z bardzo zaawansowanego etapu, po drugie nasze ryzyko niepowodzenia, ryzyko związane z niepożądanymi efektami ubocznymi, z niewłaściwym profilem bezpieczeństwa też było minimalne. I jesteśmy już teraz też w zaawansowanym momencie, bo po badaniu pierwszej fazy szykujemy się do badań klinicznych fazy drugiej, więc myślę, że na tym tle biotechów polskich jesteśmy na zaawansowanym etapie, ale ten główny skrót był taki, że przeskoczyliśmy od razu do momentu, kiedy mamy w rękach kandydata klinicznego. Super, dziękuję. A w kontekście rozwijanych leków, tych dotyczących ukąszenia węży, skupiliśmy się do tej pory bardzo mocno na ukąszeniach ludzi. Natomiast wy pracujecie też nad lekami dla zwierząt, równolegle. Tak. Rynek amerykański no też jest rynkiem, gdzie widzimy duże zapotrzebowanie na tego typu lek. Każdego roku tych ukąszeń zwierząt jest też bardzo dużo i z jednej strony właśnie widzimy zapotrzebowanie na terapię, bo ludzie nie mogą sobie często, też właściciele zwierząt w ogóle nie stać ich często na zakup takich klasycznych surowic dla zwierząt, a wydaje mi się, że tu też możemy skorzystać z tego w ogóle pewnie światowego trendu właśnie troski właścicieli zwierząt o zwierzęta i chęci dbania o ich dobrostan. Także mamy substancje, pracujemy nad lekiem, który będzie dedykowany dla zwierząt. Chcemy, żeby to był lek, który właściciel zwierzęcia może zakupić, mieć ze sobą, jeżeli idzie na spacer, i to lek, który będzie mógł samodzielnie podać, tak aby również minimalizować negatywne skutki ukąszenia i żeby zadbać o to zwierzę. Zobaczymy, na ile marimastat będzie mógł zastąpić klasyczne surowice. Zobaczymy, jak będą wyglądały wyniki badań. Także mamy aktywną substancję i też w pewnym sensie wpisujemy się w trend rozwijania produktów do zastosowań weterynaryjnych. Też zakładam, że w przypadku ukąszenia, w sensie ukąszenia zwierzęcia przez węża, w sensie ukąszenia pewnie najczęściej psa, to leczenie wygląda w ten sam sposób, to znaczy istnieje konieczność podania surowicy tak docelowo, natomiast też podejrzewam, że to może być trudniejsze chociażby z tego powodu, że nie zawsze właściciel widzi, że pies został ukąszony przez węża, w sensie to nie jest takie proste do rozpoznania też. Tak, często z naszych rozmów z weterynarzami, z osobami ze stanu wynika, że często mija troszkę czasu od momentu, jak właściciel orientuje się, że coś jest z psem nie tak. W pewnych sytuacjach właściciele są świadkami takiego ukąszenia, czasami widzą dopiero po jakimś czasie. Z czasem po takim ukąszeniu zaczynają rozwijać się opuchlizny, pojawiają się krwiaki. I tak, masz rację, w przypadku terapii zwierząt sposób postępowania jest analogiczny. Trzeba zwierzę dostarczyć do szpitala i zwierzę musi dostać surowicę, która również jest podawana drogą dożylną. A tak to naszą ofertą, naszą propozycją wartości jest właśnie lek, który właściciel zwierzęcia będzie mógł podać tak szybko, jak się zorientuje.
po to, żeby minimalizować negatywne skutki tych toksyn, które się dostają do organizmu. Czy jest szansa, że ten lek weterynaryjny trafi na rynek szybciej niż lek ludzki? Z naszej analizy ścieżek regulacyjnych wynika, że tutaj mamy istotną szansę, że wprowadzimy ten lek szybciej. I jest to właśnie związane z tym, że ukąszenia jadowitych węży są chorobą niszową, są chorobą rzadką. Dodatkowo ukąszenie węża potencjalnie jest śmiertelne i dla tego typu produktów ludzkich i weterynaryjnych są różnego rodzaju uproszczone inne ścieżki regulacyjne. W przypadku zwierząt i ludzi można aplikować o statusy takie jak Orphan Drug Designation dla ludzi albo MAMS w przypadku weterynarii i wchodzi się wtedy w dialog z instytucją, z US FDA i dyskutuje się, jaki będzie sposób dojścia do rynku. Nasze analizy wskazują, że w przypadku zwierząt będziemy mieli nawet szansę na taki conditional approval, czyli na wprowadzenie leku w oparciu o taki scientific rationale, wyniki badań w modelach zwierzęcych i oczywiście potrzebne są dane z bezpieczeństwa, ale że nie będzie potrzebne prowadzenie takiego dedykowanego badania efektywności na zwierzętach. Zarówno w przypadku zwierząt, jak i ludzi przeprowadzenie takiego badania nastręcza różnego rodzaju trudności, ponieważ nigdy nie wiemy, kto zostanie ukąszony, także widzimy tutaj, że jest szansa na skorzystanie z takiej ścieżki regulacyjnej i szacujemy, że lek weterynaryjny mógłby być wprowadzony w takiej perspektywie kilkuletniej, 27-28 rok. To już padło w kontekście Orphan Drug, natomiast nie padło w kontekście MUMS. Rozumiem, że tutaj jest podobnie, w sensie przejście tej takiej przyspieszonej ścieżki regulacyjnej daje też określone benefity potem, jeżeli chodzi o dostęp do rynku. Tak, zarówno w przypadku MAMS i Orphan Drug tutaj można otrzymać 7-letnią wyłączność rynkową. Dodatkowo są jeszcze innego rodzaju benefity z FDA. Częsta interakcja z urzędem, zwolnienie z opłat związanych z rejestracją, różnego rodzaju jeszcze dodatkowe benefity podatkowe. Więc to jest taki cały pakiet zachęt i urzędy i amerykański, i europejski wprowadziły tego typu system zachęt, żeby firmy farmaceutyczne opracowywały leki na choroby rzadkie, no bo to jest inny rynek w przypadku takich chorób. Na te osoby, te zjawiska też wymagają, żeby rozwijać nowe leki. Mówiliśmy dużo w kontekście ukąszeń zwierząt przez jadowite węże, to mówiliśmy głównie o takich zwierzętach towarzyszących, czyli takim, o tym, że tam ludzie w Stanach mają psy, te psy często padają ofiarą ukąszeń. Natomiast rozumiem, że osobnym problemem, który w jakiś sposób adresujecie, są też ukąszenia psów, które są psami takimi specjalnymi, na przykład wykorzystywanymi przez wojsko lub przez pograniczników. I tutaj o to chciałbym zapytać i też połączyć ten temat z waszą współpracą z US Navy, którą jakiś czas temu ogłosiliście. Tak, obecnie koncentrujemy się na rozwoju leku weterynaryjnego dedykowanego zwierzętom towarzyszącym, przede wszystkim psom. I tutaj to będzie lek kierowany zarówno do właścicieli psów cywilnych, ale też tutaj mamy na myśli psy, które są na służbie. I właśnie nasza współpraca z grupą badawczą z US Navy, ona zaczęła się właśnie od rozmów nad nowymi terapiami w przypadku ukąszeń węży właśnie w kontekście weterynaryjnym i psów, które są na służbie, bo to też jest ważny problem, z którym który istnieje w armii. Także razem z grupą badawczą będziemy pracowali nad nowymi terapiami i działamy. Znaczy współpraca z US Navy tak w kontekście projektu biotechnologicznego z Polski brzmi bardzo prestiżowo. A w jaki sposób udało wam się ją w ogóle nawiązać? My ogólnie bo od samego początku bardzo ważnym elementem naszej działalności jest budowanie sieci kontaktów i bardzo mocno skupiamy się, żeby budować tą sieć kontaktów wśród naukowców, wśród klinicystów. I rozmawiamy z nimi o mechanizmach działania, o potencjale terapii, o tym, jak nasza terapia będzie działała w kontekście standard of care.
i do grupy badawczej z US Navy dotarliśmy również przez naukowców, którzy de facto przez grupę, która prowadzi i realizuje badania in vivo na myszach. Więc myślę, że to jest coś, co robimy konsekwentnie od samego początku, no i cały czas poszerzamy te nasze kontakty, rozmawiamy o współpracach z różnymi miejscami. Nawet te eksperymenty, jeżeli chodzi właśnie o modele ukąszeń jadowitych węży, to są też eksperymenty, które robimy z laboratorium badawczym amerykańskim z Texas A&M. To jest taki naturalny element, to właśnie budowanie sieci, szukanie współprac. W pewnym sensie naturalnie przeszliśmy od zwierząt i od tej terapii od leczenia ukąszeń w przypadku zwierząt towarzyszących do współpracy z US Navy, czyli tej takiej części dual use w waszym projekcie. Natomiast ten dual use nie kończy się tylko na tym, ponieważ są jeszcze uszkodzenia mózgu w chociażby w wyniku tej fali uderzeniowej, która powstaje przy wybuchu. Gdybyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć. Na czym w ogóle polegają takie uszkodzenia i gdzie tutaj jest miejsce na zastosowanie marimastatu? To jest w pewnym sensie wspólny mianownik, ten urazowo-udarowy, bo zarówno uraz mózgu, jak i udar wywołują ten niepożądany wzrost stężenia metaloproteinas, które mają niekorzystny, niszczący efekt na tkanki mózgu. Więc to jest bardzo, bardzo podobne zjawisko i w naszych modelach przedklinicznych również właśnie testowaliśmy marimastat i jego działanie w zwierzętach, które doznawały takiego urazu i podanie marimastatu miało jak najbardziej korzystny skutek, więc marimastat ma ten charakter dual use i w tym zakresie neurologicznym, bo urazy mózgu następują w świecie cywilnym i w świecie wojskowym. Tak samo ukąszenia węży to problem i świata cywilnego, i świata wojskowych, więc tutaj ten element dual-use'owy jest mocno wpisany w oba te nasze projekty. Opisywałaś moment, w którym jesteście z poszczególnymi waszymi lekami, które opracowujecie. Co jest dzisiaj największą barierą w drodze do pacjentów dla poszczególnych leków? Pracujemy nad przygotowaniem do badań klinicznych. Jesteśmy już po kampanii produkcyjnej, zresztą ogłaszaliśmy ją parę dni temu, także na linii substancji aktywnej jesteśmy zabezpieczeni i widzimy, że to nie będzie w żaden sposób element limitujący. Mamy prace zaawansowane nad formulacjami produktu leczniczego. Jesteśmy teraz w trakcie przygotowania się do rozmów z regulatorem i to jest bardzo ważny element, który potwierdzi, zdeterminuje, jaka będzie nasza droga do badań klinicznych i do rynku, więc to jest bardzo ważny element i my prowadzimy nasze własne analizy, rozmawiamy z firmami regulacyjnymi, które nas wspierają w tym obszarze, natomiast bardzo ważne będzie uzyskanie zgody de facto regulatora na ścieżkę, którą będziemy podążali. Myślę, że że elementem, który będzie kluczowy, to będzie dostęp do kapitału. Teraz mamy finansowanie zabezpieczone na właśnie pracę z kontynuacją nad rozwojem, wytworzeniem formulacji, na właśnie te interakcje z regulatorami. Natomiast bardzo ważne będzie zabezpieczenie kapitału na przeprowadzenie badań klinicznych, do których się przygotowujemy. I wydaje mi się, że to może być jakiegoś rodzaju barierą. Natomiast mamy dużo obiecujących rozmów, mamy coraz więcej kontaktów zagranicznych i z klinicystami, i z funduszami. Widzimy, że jest duże zainteresowanie tym, co robimy, więc na pewno to jest element, na którym będziemy się koncentrowali. Po jednej stronie postępowanie z regulatorami, żeby uzgadniać ścieżki postępowania, a z drugiej strony działanie na rzecz zabezpieczenia kapitału. Tak, w tej części dotyczącej zabezpieczenia kapitału, to staramy się was wspierać jak tylko możemy, natomiast jeszcze chciałbym wrócić do tej ścieżki wejścia na rynek z lekiem, dlatego że to nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, prawda? Bo zakładam, że wszyscy sobie zdają sprawę, że wprowadzenie leku na rynek wymaga iluś tam faz
faz badań klinicznych i tak dalej. Natomiast w kontekście tego, co powiedziałaś, to znaczy tego momentu, w którym jesteście, czyli mniej więcej po pierwszej fazie, no w zależności od tego, o którym leku mówimy, to co jeszcze musi się wydarzyć, to znaczy jakie fazy jeszcze musicie przejść, aby któryś z leków pojawił się na rynku? No tutaj mamy też rozróżnienie między neurologią a ukończeniami węży. Neurologia to jest duża jednostka chorobowa, powszechny problem i tutaj spodziewamy się, że konieczne będzie przeprowadzenie całego cyklu badań klinicznych, więc badania drugiej fazy to będzie pierwsze badanie, gdzie lek zostanie podany pacjentom i to będzie taki moment weryfikacji hipotezy naukowej. Jeżeli ten etap zakończy się pomyślnie, no to będą kontynuowane badania na pacjentach, badania fazy trzeciej. Są to badania bardzo kosztowne i tutaj to przekłada się również na nasze plany komercjalizacji tego projektu. W przypadku neurologii celujemy w podpisanie umowy partneringowej, licencyjnej z większą firmą farmaceutyczną, która będzie mogła zabezpieczyć finansowanie na kolejne etapy badań klinicznych i później wprowadzenie leku na rynek. Natomiast w przypadku ukąszeń węży, o weterynarii chwilę mówiliśmy, że tutaj zmierzamy i będziemy eksplorowali będziemy chcieli podążać tą ścieżką conditional approval. Natomiast w przypadku ukąszeń węży i tych przypadków ludzkich, to tutaj również ze względu na to, że jest to choroba rzadka, spodziewamy się, że ten cykl badań klinicznych będzie krótszy i tutaj jako Picralida chcielibyśmy doprowadzić do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie obrotu jako Picralida i później sprzedawać ten lek w partnerstwach z firmami już operującymi na danym rynku w danym kraju. Tutaj ten nasz pierwszy rynek to są Stany Zjednoczone. Czyli w pewnym sensie chcecie połączyć dwie dość znane ścieżki, czyli ścieżkę partneringową, taką typowo partneringową na zasadzie, że doprowadzamy lek do jakiegoś zaawansowanego etapu i wtedy przekazujemy to dalej, tak żeby móc kontynuować rozwój, dokładnie, a w przypadku leku, który jest szybszy do wprowadzenia na rynek, jesteście w stanie dojść do momentu, w którym sami będziecie mieć zdolność do tego, żeby go sprzedawać. Jak szybko może to nastąpić? To znaczy w odniesieniu do tego leku, który będzie pierwszy na rynku, czyli prawdopodobnie ten lek weterynaryjny, kiedy możemy się tego spodziewać? No spodziewamy się, że będziemy gotowi do uzyskania, że pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i tą sprzedaż będzie mogła wystąpić na przełomie 27-28 roku. Jeżeli chodzi o lek ludzki, to spodziewamy się, że ten proces zajmie nam troszeczkę dłużej. Z początkiem 27 roku chcemy rozpocząć badanie kliniczne fazy drugiej w Stanach Zjednoczonych. Planujemy, że ta faza in-life, czyli faza rekrutacji pacjentów, testowania leku nastąpi w 27 roku, ale ze względu na to, że jest to choroba rzadka, ten okres badania może się w jakiś sposób wydłużyć, natomiast nasz cel to przeprowadzenie tej fazy in-life w 27 roku i obrobienie tych wyników. Będziemy w stałym kontakcie z FDA, ale myślę, że komercjalizacja szybsza niż 29-30 rok może być trudna. Natomiast wchodzimy teraz w dialog z FDA, będziemy o tych procesach rozmawiali, no i będziemy reagowali odpowiednio. A jaki jest timeline w przypadku udaru na tej ścieżce partneringowej? Z naszych analiz wynika, że najlepszym czasem na partnering będzie wejście w rozmowy już konkretne w chwili, gdy będziemy mieli pierwsze wyniki, czy wyniki w ogóle z badania klinicznego fazy drugiej i tu również w przypadku udaru planujemy rozpoczęcie badania klinicznego fazy drugiej w 2027 roku. Więc zakładając, że to badanie będzie wieloośrodkowe, tutaj też dajemy sobie czas na 2 lata na przeprowadzenie tego badania, więc ten rok 28-29 to myślę, że to będzie czas, kiedy będzie mogło dojść do jakiejś transakcji. Natomiast my, tak jak mówiłam, że prowadzimy i bardzo ważny jest dla nas ten networking z firmami, z jednostkami akademickimi, z klinicystami, to my również już budujemy te kontakty po stronie partnerów farmaceutycznych. Jesteśmy aktywni na różnego rodzaju wydarzeniach, tak żeby opowiadać o naszym projekcie, żebyśmy byli widoczni, tak żebyśmy też mieli dobrze przygotowany grunt
w chwili, gdy pojawią się wyniki, żeby to nie był pierwszy moment, kiedy my zaczniemy rozmawiać z firmami farmaceutycznymi. Te rozmowy to są procesy, które trwają długo, dlatego ważne jest dla nas to, żeby już te relacje stopniowo budować. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Joanna Lipner ze spółki Picralida. Myślę, że każdego, kogo ta rozmowa zainteresowała, warto odesłać do strony internetowej Picralida, do profilu na LinkedIn spółki, gdzie są publikowane aktualizacje co do jej działalności, a my na pewno na wszystkich kanałach dotyczących Hard to Beat jeszcze niejednokrotnie będziemy Was informować na temat tego, co dobrego dzieje się w Picralidzie. Dziękuję. Dzięki. Hard to Beat.